I witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak. Kolejny dzień, dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje, jest i Pinki, jest Józef, jest tata. Bierzemy się za wejście do domu dzisiaj. Dzisiaj jest piątek, dzisiaj mamy w planie zrobić to. Myślę, że nie zajmie nam to całego dnia, chociaż zobaczymy, bo chodzi o ten wzór, taki artystyczny, ładny. Także zobaczymy, jak to się uda. Plan jest taki, że na początku robimy beton, zacieramy go, trzymamy na wilgotno, no bo od środka wyjdzie ta spirala taka w kształcie muszli z białych i czarnych kamieni, które mamy tam z tyłu. Taki jest plan. Zobaczymy, jak się to uda. Ja się będę pracował z chłopakami. Będzie dobrze. Zobaczymy, jak ładnie to wyjdzie. Ale myślę, że wszyscy będą zadowoleni i małżonka najbardziej. Nie przedłużając, jest godzina 7:30, chłopaki dopijają kawę i za chwilę startujemy. Dzisiaj mieszamy beton ze żwirem tradycyjną, archaiczną metodą, czyli wulkan. Jak stare filmy jakieś z PRL-u, takie kroniki filmowe są, na niektórych budowach widać takie wulkany jeszcze, jak na tych bardziej zaawansowanych widać betoniarki i tak dalej, ale no starzy fachowcy albo ludzie po prostu starszej daty pamiętają takie historie. Na Filipinach jest to tradycyjna metoda, z której się tutaj korzysta. Niewiele ludzi ma betoniarkę albo mieszadło. Dzisiaj będziemy nadwyrężać mieszadła. Jak będziemy mieszać z żwirem, będziemy mieszali po prostu w wulkanie na ziemi. Także za chwilę zaczynamy to lać. Myślę, że jesteśmy gotowi ze wszystkim. Jeżeli się okaże, że kamieni jest niewystarczająca ilość do całej mozaiki, bo może się tak okazać, to po prostu w międzyczasie zaangażuję Pinki i małżonkę do zbierania kamyczków więcej. To będzie mozaika. Zobaczymy, jak to wyjdzie, moi mili. Na razie wygląda to tragicznie, bo umazane betonem, ale jak beton zwiąże, to się je przetrze szczotką na mokro kamienie i zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądał efekt. Spirala zaczyna się na środku, idzie sobie tam i wychodzi tutaj do narożnika. Zobaczymy, jaki będzie finalny efekt tego. Jestem pozytywnie nastawiony, ale jestem z reguły pozytywnie nastawiony do takich rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie na końcu, bo na razie wszystko jest umazane betonem. No i jeszcze nie skończone. Ostatni narożnik nam został i mamy to z głowy. A jest jeszcze wcześniej rano, trzeba myśleć, co dalej. Jeszcze nie wygląda to pięknie. Jeszcze. Zobaczymy, czy będzie wyglądało pięknie potem, czy się udało. O, bossing idzie. Gilotyna jest, kleju mieszany jest, płytka docięta jest, otwory w ścianie na hydraulikę do zlewu są pomierzone, gdzie będzie szafka, gdzie będzie lustro. Musiałem oczywiście spytać małżonkę, no bo jak wiadomo, małżonka jest niższa ode mnie i tak jak mówiłem lustro na początku, mówię, jak tak zamontuję znowu, będzie draka. Zawołałem małżonkę, żeby stanęła na płytkach, gdzie ma głowę i gdzie chciała mieć lustro. I tak będzie zlew. Jak dla mnie trochę nisko, ale to nie jest problem się schylić. Gorzej jak musisz stawać na palcach, to zlew. Także nic, biorę się za płytki i zobaczymy, ile się uda dzisiaj wkleić. Całe wiadro kleju mieszane. Na trochę wystarczy. O, bossing idzie na swoje miejsce. Progres, proszę Państwa. Ale syf, ale już jest późno. Syf na podłodze nie posprzątałem dzisiaj, bo a to mi zostało pół wiaderka kleju. To mówię, a jeszcze jedna płytka. Dorobiłem więcej, wyszło, a to jeszcze dwie płytki. I tak zleciało z płytkami. Panowie dzisiaj robili ze mną to podejście pod dom, zobaczymy, jak jutro się je wyczyści. A potem nie było już. O, Ernestin, nowy telefon, proszę Państwa. W Europie nieznane te marki, a tutaj w Azji bardzo popularne. To jest jakaś firma córka Intela. Tecno. Brand telefonu. Bardzo tani, ale ma ciekawą specyfikację. Zobaczymy, jak to będzie, bo Ernestin ma dość leciwego iPhone'a. 12 chyba. Come with this free Wow. and proper charger.
Przyszedł od razu z Like you- case'em, z ładowarką. Jak to się ma do Like cell iPhone'a i do tych phones europejskich telefonów? In Norway, don't even have charger. Nie, no wire, And this nothing. one is free. O, jeszcze z darmo dostała butelkę. Electric fan. A wy w Europie, moi widzowie, przez ograniczenia plastiku niby ani kabla, ani ładowarki przy telefonach. It's with warranty. Skończyliśmy robić to podejście, wracając z tematu. No i nie bardzo miałem co potem dać chłopakom do roboty teoretycznie, bo myślałem nad zbiornikiem septycznym, żeby zacząć tego murować. Ale pojechałem przed przerwą, przed 12 do sklepu, zobaczyć czy wrzucą mi na pakę, czy da się zmieścić, czy da się kupić na miejscu hollow bloki, ale nie było, więc zamówiłem je, przywieźli dopiero później. Więc panowie dzisiaj zaczęli tynkowanie, prostowanie ścian w drugim budynku. I będą to robili w tak zwanym międzyczasie, bo jutro planuję, żeby zaczęli murować ten zbiornik septyczny. Nie liczyłem ile hollow bloków, nie miałem tego głowy, to trzeba było na szybko zrobić. Kupiłem po prostu 50 sztuk, wiem, że to nie wystarczy, że ileś tam zabraknie, niech wymurują to co jest, doliczy się ile potrzeba i się dokupi. Wymuruje się septic tank, zaleje się betonem, zrobi się betonowy strop septic tanku, który będzie też podłogą dla pralki i w ogóle tam tej sekcji za ścianą, za łazienką. Ja w wolnym czasie będę kleił płytki, ale czekam jeszcze na moją szlifierkę kątową, bo gdzie jest moja szlifierka kątowa? Leży tutaj. No i ma śrubę 12, jeżeli chodzi o tarcze. Na Filipinach są popularne śruby 10. A kupiłem dyski do polerowania płytek. Chodzi mi o sytuację, gdzie po prostu zetnę krawędź na 45 stopni i żeby ładnie to wypolerować, żeby zrobić ładne łączenia na narożnikach. I muszę się wstrzymać, tak jak są te ostatnie teraz płytki na górze przyklejone, gdzie właśnie już zaczyna się linia okna, to z tym muszę się wstrzymać, dopóki nie przyjedzie nowa szlifierka kątowa, to wtedy sprawdzę jak to idzie, tu płaczę, jak to idzie po prostu zrobieniem tych narożników. Będzie z tym zabawy co niemiara. Tutaj się musiałem wstrzymać, bo tutaj muszę zamontować tą puszkę i kontakt, więc to też jest praca może na jutro, bo na tej ścianie też mnie to zablokuje. Tą ścianę już mógłbym zrobić całą do góry. Tam jest hydraulika do toalety i do bidetki, ten otwór. Nie wiem jeszcze jak rozwiążę kwestię narożników, bo na Filipinach robią te kolumny takie w narożnikach. Tak jak to. No i tu wychodzi druga ściana, co nie? Można robić albo płytka tu, obkładać to tak. Ale można też robić, jest to sposób łatwiejszy, tak jak właśnie zrobił Mateusz na swojej farmie, a mianowicie płytkę ze skosa między ścianą i ścianą, zamknąć ten narożnik, żeby nie bawić się z tym. Będzie mniej zabawy zrobić to właśnie ze skosa niż robić typowe narożniki. Mam dwa takie narożniki, trzy. Jeden tam i jeden tu. Tutaj nie mam, bo to jest ściana bez kolumny. Tylko kolumny są na narożnikach. Więc trzy takie narożniki. Jeżeli założę puszkę, mogę dokleić tą płytkę tam i dojechać w sumie już całą drogę w górę, idąc z linią fugi po prostu do sufitu. Tą ścianę tak samo do sufitu i wtedy już też zrobić narożnik na gotowo. Będę musiał po prostu wstrzymać w tym momencie, tak jak tutaj też na ścianie, z tą ostatnią płytką, na górze z płytką, dopóki nie przyjedzie nowa szlifierka, dopóki nie spróbuję zrobić narożników z płytek. A tak to mogę kleić wszystko inne mogę kleić. I na tym będę się skupiał, ale też myślę, że może w przyszłym tygodniu też zacznę układać płytki tutaj. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że czekam za szlifierką w łazience, nie mam co tam kleić, to biorę się za układanie płytek w salonie i w kuchni. Zobaczymy co to będzie, bo w dużym sklepie w Dumaguete nie sprawdzali płytek tak jak tutaj na Siquijor, że każdą paczkę otwierali i sprawdzali każdą płytkę kolejno. Tu mamy odprysk na krawędzi, tu mamy odprysk na krawędzi. Na niektórych płytkach są uszkodzenia. Mają ten swój wzór. Także automatycznie nie każdą płytkę da się dociąć tak, żeby ją wykorzystać.
bo trzeba iść ze wzorem. Jeżeli chodzi o te płytki, te małe kawałki przy narożnikach, tam można wzór przełamać, to nie będzie takie widoczne, nie będzie trzało się w oczy. No ale te płytki takie właśnie od góry, na całej połaci ściany, czy tak jak tam są te małe kawałki w narożniku, tam też można wzór przełamać, też nie będzie to widoczne w ostateczności. Pojawia się pytanie po prostu, czy wystarczy płytek przez te uszkodzenia. Jeżeli nie wystarczy, będzie z tym problem, trzeba jechać do Magetę po płytki. Po 2 paczki płytek, nie wiem po ile. Zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Podejście do domu nie prezentuje się spektakularnie w tym momencie. Coś tutaj widać, że jest wzór, ale jest jeszcze zamazane to w betonie. Zobaczymy, jak to przesnie sobie do jutra. Jutro szczoteczka i przetarcie wszystkich kamieni po prostu z betonu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy będzie to wielka porażka, czy wyjdzie ładnie. Zobaczymy. Działać na pewno będzie. Na pewno pomoże z ilością piachu wnoszonego do ziemi, że ten piach się wytrze po prostu z klapek tam przed domem na całym tym betonowym podejściu. Bo chodzi o to, tak jak wspominałem, będą tu płytki, klapki zostawi się już wtedy na zewnątrz i będzie mniej sprzątania. Płytki też są z połyskiem, te które tutaj będą łatwiejsze do poodkurzania, do przejechania mopem. Kto wie, chociaż nie, za dużo tutaj gratów jest. Nie myślałem o czymś, ale odwołuję to. Dobrze, kończymy ten dzień. Ja dopiero co skończyłem układać płytki i umyłem się, wykąpałem się. Muszę zlokalizować swój telefon. Idziemy do cioci Myrny porozmawiać z nią i może pojedziemy też na bulwar do Lazji coś zjeść. Małżonka była dzisiaj, zapłaciła za te okna. Będą w przyszłym tygodniu w czwartek, jeżeli się nie mylę, chociaż mogę się mylić, nie pamiętam dokładnie którego dnia. Albo we wtorek? Czy to był Tuesday czy Thursday? Nie wiem, muszę to doprecyzować, bo muszę tamten otwór trochę przerobić, podnieść go do góry. Tam będzie okno minimalnie niższe, żeby też można było z płytek zrobić takie ładne przejście, a nie, że okno stoi bezpośrednio na wysokości blatu. Ernestin tak chce, Ernestin będzie tak miała. Orientowałaś też Ernestin dzisiaj, jeżeli chodzi o cenę nowych drzwi wejściowych, 8000 peso. Trzeba zrobić pomiar, trzeba też zamówić nowe drzwi wejściowe, bo jak już będą te płytki, to po prostu... No te drzwi już nie będą pasowały, bo one są zaraz nad poziomem tej wylewki betonowej i już miałyby konflikt z płytkami. Już trzeba by je było podnosić. Pojawią się nowe drzwi, pojawią się płytki, można zacząć zamykać ściany, można porobić elektrykę tak, żeby zamknąć ściany, pozmieniać tu trochę. I witam Was kolejnego dnia. Są hollow bloki, są zbrojenia, jest dół. Tata z Józefem zaczynają murować zbiornik septyczny i na tym się dzisiaj skupią. Zobaczymy, czy uda im się wyrobić to, co jest. Jest 50 hollow bloków. No bo te ściany tak samo jak muruje się luksfery, dojdziesz do pewnego poziomu i musisz zastopować, żeby po prostu ściana się nie rozjeżdżała, żeby nie straciła swojej sztywności. Nie pamiętam, ile w zeszłym roku tutaj naraz warstw układaliśmy, musieliśmy chwilę się wstrzymać i dopiero jechać potem w górę. W łazience jesteśmy na tym etapie. Mam peszle, mam kabel, mam puszkę, za chwilę zamontuję puszkę i de facto jak już osadzę peszle, przewód, puszkę, wszystko, to mógłbym dokończyć tą ścianę tutaj za toaletą, za kibelkiem, dojechać ją do końca po prostu, do samego szczytu, do samej góry. Także ja dzisiaj będę kontynuował zabawę z płytkami. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, za podbijanie. Zostały wczoraj zamówione okna. Może dzisiaj albo jutro zostaną zamówione nowe drzwi wejściowe. Będą solidne drzwi wejściowe z pełnego drewna. To na razie wygląda tragicznie jeszcze, ale jeszcze dam temu trochę czasu przeschnąć i wtedy się wezmę za robienie efektu finalnego. Nie wiem, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Tymczasem trzeba się przebierać w ciuchy robocze, podkuć trochę ścianę na tą puszkę, urobić trochę kleju, osadzić puszkę, osadzić peszel
i można wtedy właśnie dojechać jedną ścianę z płytkami na gotowo do góry, a zobaczymy co potem się pojawi, bo też w najbliższych dniach, nadchodzących dniach będę chciał zacząć układać płytki tutaj. Co nie tu, zrobimy te płytki, będzie Wam lepiej, będzie łatwiej posprzątać. No, mam kawałek siatki, zamknie się drzwi, odgrodzi się część salonu, poukładam sobie płytki, może nawet zafuguję połowę pomieszczenia, wtedy przełoży się siatkę na drugą stronę i dociągnie się do tego uskoku, do tego stopnia, a potem kuchnia. Trzeba to zrobić na raty, tak po prostu trzeba to zrobić, ale myślę, że to jeszcze nie dzisiaj się za to wezmę, chociaż zobaczymy, bo dzień jest długi, co dzisiaj się po prostu urodzi. A, tego nie nagrywałem. Wczoraj syn wujka Aldrina, Jan, zdał egzamin. Oficjalnie będzie policjantem. Także mamy policjanta teraz w rodzinie, kryminalni. Także kolejna wartość dodana, jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o kontakty. Pierwszy policjant w rodzinie. Bardzo mu na tym zależało. Nie zdał pierwszego egzaminu, zabrakło kilka punktów. Wczoraj egzamin zdał. W związku z tym byliśmy w Lazji na bulwarze na kolacji z wujkiem Aldrinem, z Janem, z Anabel, z partnerką Jana. Cała rodzina się bardzo cieszy, cała rodzina jest bardzo dumna. Jeszcze została córka Aldrina, Ain. Ona studiuje, uczy się w kierunku księgowości i rachunkowości, jeżeli się nie mylę, po polsku. No ale zawsze jak tutaj przyjeżdża, książki jakieś matematyczne. Nie wiem, czy to jest akurat praca przyszłości, bo jak wiadomo, sztuczna inteligencja liczy wszystko dużo szybciej i dużo lepiej niż ludzie. No ale taki kierunek wybrała. Zobaczymy, co się po prostu okaże za 5 czy 10 lat, czy taki zawód jeszcze będzie miał sens. Ja mam o tyle komfort, że wydaje się, że jeżeli chodzi o tego typu pracę, gdzie po prostu robisz coś rękami, to jeszcze myślę, że moje życie potrwa, zanim sztuczna inteligencja, jakieś roboty zaczną układać płytki i budować domy z drewna. Także ja śpię w tym temacie spokojnie. No nic, zaczynajmy kolejny dzień. Godzina 12:24. Jesteśmy po przerwie. Po obiedzie, po tym głównym posiłku, który na Filipinach się spożywa. Siaki też dostały jedzenie. Dzisiaj mało nagrywam, mniej. Bo dudni muzyka. Lubię pracować przy muzyce. Co tu się wyprawia? Osadziłem puszkę, tak jak wspomniałem. Jest już gotowe. Wklejony peszel. Klej jest urobiony, także ja nie czekam do pierwszej na koniec przerwy. Tylko kontynuuję to, co mogę kontynuować. Wkleję ostatnią płytkę tutaj i może dokleję już tą ścianę całą na gotowo. Tak mi się wydaje, że tak po prostu zrobię. Zobaczymy. Zobaczymy. Where is my dog? Co tam się dzieje na zewnątrz? No bardzo ładnie na zewnątrz. Jak panowie kopali wykop, powiedziałem, żeby całe ziemię nie wwozić, tylko usypać tutaj górkę z takiego drobniejszego piasku, bez tych kamieni, że od razu właśnie jak się muruje, to zasypywać tą pustą przestrzeń między hollow blokami a tym dołem ziemi, tym otworem. No jeszcze kilka bloczków jest, wyrobią to co jest i wezmą się panowie za tynkowanie. Tu jak powybijałem dziurki, ale to się zaszpachluje. Toaleta, zlew. Tam jeszcze do prysznica muszę zrobić, ale tego jeszcze nie mierzyłem, bo jeszcze tam z płytkami nie dotarłem. Ja dzisiaj kontynuuję typowo pracę z płytkami. Nic innego mnie nie odciąga od roboty. Pozostało. Może jutro to zrobię, zobaczymy.
bo na razie nie wygląda to super pięknie, bo jeszcze bardzo brudne w betonie te kamienie są. Ale myjką ciśnieniową się to obmyje. Spróbuję się to doprowadzić do jakiegoś wyglądu, a potem kupi się jakąś substancję do przemalowania tego i tych kamieni, żeby miały efekt tak jak cały czas były mokre, żeby był wyrazisty kolor, wyrazisty biały i wyrazisty czarny. No bo na razie to nie wygląda wyraziście, na razie wygląda to jak wygląda, ale to jeszcze nie jest skończone. Zamówiliśmy większe poidło dla zwierząt, bo to jest 3-litrowe i wystarcza już na jeden dzień uzupełnienie tego po prostu. Zamówiliśmy bodajże 9 albo 11 litrów takie poidło. Psy będą rosły, żeby po prostu cały czas miały dostęp do wody, bo jak miały jedną normalną miskę, to szybciutko ta woda była wypita, bardzo szybko i trzeba to jakoś rozwiązać logistycznie, żeby zawsze miały dostęp do wody. Kenji! Kenji! Za bardzo zajęty jedzeniem jest w tym momencie. Tutu! Tutu! Panienka Rosie cały czas u nas w sypialni, tutaj dostaje jedzenie, tutaj odpoczywa. Rosie eating? Not really. Po Only sterylizacji. ate the meat. There were a lot of meat there. Po sterylizacji jeszcze ma przyklejony bandaż na szwach, żeby się nie lizała. Rosie. Ayaw, ayaw, ayaw. Ale. Come. Ayaw jump. No jumping. Ala. Pielęgniarka Ernestine się nią opiekuje, dogląda nią, daje jej lekarstwa i wyprowadza na dwór, żeby Rosie miała możliwość zrobić siku, kupę i wraca wtedy do sypialni odpoczywać, żeby jej się po prostu wszystkie szwy ładnie wygajały, bo jakby była puszczona samopas ze zwierzakami, no to te wszystkie młode psy, Tutu, Kenji i Luna, strasznie by jej dokuczały, zaczęłyby się ganiać, jest większa szansa, że po prostu szwy się porozchodzą, że coś by się źle goiło, a tego po prostu nie chcemy, więc przez te kilka dni do tygodnia czasu Rosie będzie mieszkała z nami w sypialni w takiej ala kwarantannie po prostu, ale to dla jej zdrowia, szybciej dojdzie do siebie i szybciej będzie wolna, a jak już będzie wolna, jest wysterylizowana, to już nie trzeba się martwić, może chodzić samopas gdzie chce. No nic, wracam do płytek. Sobota wieczór. Przez chwilę w trakcie dnia nie było prądu. Nie miałem umieszanego na tyle dużo kleju, żeby skończyć, więc kończyłem już po godzinie 16. To co miałem na dzisiaj zaplanowane. Tak to wygląda. Podłoga upaprana, ale zaraz ją przejadę szpachelką. To jest klej z dzisiaj. Odkurzaczem ściągnąć pył. I na razie tak. Także tą ścianę mamy gotową. Tu możemy wkleić jeszcze jedną płytkę, ewentualnie, ale już nie mam kleju dzisiaj. Kontakt już jest na miejscu. Już przymierzałem, czy puszka zakryje, jest dobrze. Mógłbym przykleić teoretycznie płytki tam w narożniku słupek. No ale wtedy całą ścianę musiał startować stamtąd, bo nie ma takiej możliwości, żebym przykleił słupek tam do samego sufitu i na przykład wyszedł z tego miejsca ze słupkiem do sufitu, żeby pójść w prawo do brodzika. Więc zacznę z tego miejsca, bo jeżeli zrobiłbym to miejsce i tamto miejsce, to motem mógłbym mieć problem ze zgraniem fług tutaj w okolicach drzwi. A jak wiecie, muszę czekać za szwierką gotową, żeby spróbować zrobić te narożniki z płytek. Także następny krok to będzie wyjście płytkami tutaj do góry słupek i z tej strony przejście nad tym progiem, który będzie zeszło wodę pod prysznicem, tam do narożnika. To z kolei już wyznaczy mi linię fług na podłodze w brodziku. Zobaczymy, jak one wyjdą, bo zawsze można przełamać fugę pod brodzikiem i sugerować się czymś innym, sugerować się środkiem po prostu brodzika. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie już po pomiarach, jak już wyjdę po prostu do brodzika ze ściany. Wolałbym, żeby wszystkie fugi się zgadzały.
żeby wszystkie pługi się zgadzały, tak jak teraz, że z podłogi sobie wchodzimy na ścianę. Żeby wszystkie pługi się zgrywały, tak bym wolał, po prostu ja. Ale zobaczymy, jaki to da efekt w brodziku, ile tam zostanie przy ścianie, ta ostatnia płytka na tej ścianie od środka. Jak to po prostu wyjdzie z wymiarem wtedy tam na podłodze, bo ściany będą tak jak muszą być po prostu, idąc za tą główną podłogą, a zobaczymy, co się stanie z brodzikiem. Czysto teoretycznie mógłbym robić tutaj przejście nad tą ścianą, wycinać takie upłytkę z tej wąskiej krawędzi, co jest tam, przejść i też już wchodzić na tamtą ścianę stąd. Ale to wolę wejść z drugiej ściany do brodzika. Jeżeli chodzi o tamtą ścianę, o tamtą ścianę tam, rozstawi się laser wzdłuż tej fugi, żeby było wyjście z płytki. Ta fuga przeniesie się ją tam na ścianę i też będzie w porządku. Albo z podłogi. Zobaczymy, jaka będzie kolejność, ale no da się to zrobić, wyjdzie to. Jaki mamy progres dzisiaj? Szefowa się wzięła za nadawanie efektu, że kamienie są mokre, bo bardziej podkreśla to ich kolor po prostu. Tak to te czarne były takie bardziej szarawe, jak nie są mokre, i był mniejszy kontrast. Wyszło nie najgorzej jak na pierwszy raz, jak coś takiego robiłem. Spodziewałem się tego, że struktura tego betonu nie będzie równa jak ZTP kamienie, no nie ma takiej możliwości, a szczególnie w klimacie filipińskim mieliśmy mały problem, no bo trzeba było jakby zacząć z środka wychodzić z całym tym wzorem, więc zrobiliśmy całą tamtą część na początku pod drzwiami, żeby wyjść na ten środek, i już szybko tam wiązało, już był problem tam osadzić te kamienie. Był taki moment, że mówię do chłopaków, że dobra, zmiana planu, wy nie lejecie teraz nic, tylko jeszcze 2 młotki, rysuję to, jak to ma być, i nabijamy kamienie, bo potem się tego nie da zrobić. Ale ładnie to wyszło na razie. Kupiłem 50 bloczków, miałem jeszcze stare bloczki pod domem i zostało tylko tyle. Nie wiem, ile miałem tych starych bloczków, ale wyszło całe piętro. Przepraszam, co tu się dzieje? Co tutaj świrujesz, pawiana? Mus. Mus. Ps, ps. Wygląda na to, że maksymalnie 1,5 bloczka wysokości brakuje. Ile jest bloczków na warstwie? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 całych i 13 bloczków na warstwę. Czyli około 26 bloczków będzie jeszcze potrzeba dokupić, żeby to skończyć, i będzie można wtedy robić wylewkę na górze, która będzie stropem zbiornika septycznego, i przy okazji podłogą, a jeszcze tutaj wrócę, i przy okazji podłogą tutaj pod pralkę, pod tą część tutaj, zrobi się na tym samym poziomie co wylewkę pod watertank. Na Filipinach, proszę Państwa, nie robi się zbiorników z dnem w większości miejsc. Nie jest po prostu prawo takie restrykcyjne, wiecie, jak w Europie. No i obawiałem się. Nie wiedziałem, jak są zbiorniki porobione w domu, czy mają dno, czy nie są bez dna, tak jak tutaj. Jesteśmy na tyle blisko morza, że będzie po prostu wilgoć, że będzie ta woda stała, ale tak jak przed chwilą odkręciłem wodę z watertanku, to widzicie, jak szybko ją ziemia po prostu wchłania. Także jest w porządku i nie będzie z tym problemu. Na bardzo wiele lat taki zbiornik tutaj wystarczy, w związku z tym, że właśnie jest taka wchłanialność gruntu.
Gdzie ty tam idziesz? Co ty tam widzisz, co? Co cię tam tak interesuje? Tam nic na ciebie nie ma ciekawego. Ale jesteś ciężki. Ale jesteś ciężki, no. Przystojniaku, ty. Kto to by pomyślał, jak cię znaleźliśmy w zeszłym roku w kanale deszczowym, że taki piękny urośniesz. Chyba jeszcze tego nie widzieliście, nie wiem czy pokazywałem, że mamy drugi driftwood osadzony jako ten portal, taki symboliczny wjazd na działkę. Coraz więcej się dzieje. Też nie wiem czy pokazywałem czy nie, bo już gubię się. No ale jedną ścianę mamy elegancko otynkowaną od łazienki. Na razie pokazam chłopakom zacząć z łazienką. Bo ta ściana generalnie jak ją sprawdzam, ona nie jest najgorsza. Tutaj da się tą wyrównać na gładzi, na skimcoacie, jeszcze przejechać gładzią, podorabiać te kawałki tynkiem. Kolumnę trzeba całą obrobić na nowo. Tą tak samo, bo to jest jakaś tragedia. Najwięcej roboty będzie ze ścianą frontową. Nie wiem czy to widać na kamerze, chyba tego nie widać, ale cała ściana odchodzi w tą stronę. Bo jak zacząłem, okna są przecież w poziomie, także elementy okna są w pionie, jak futryna jest w poziomie. Jak okno było raz otwarte, tak spojrzałem akurat tam z środka, przestrzał przez to okno i widziałem prostą linię pionową okna, gdzie ta ściana tak bardzo odstaje u góry. Z tą częścią frontową będzie najwięcej zabawy, tak się spodziewam, jeżeli chodzi o wyrównanie tego od zewnątrz. A tak wszyscy przeszkadzają Ernestine, wszyscy jej tu chodzą. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Dzisiaj jest sobota, jak to nagrywam. Dzisiaj jest live, którego będę robił. Także idę się wykąpać, naładować laptopa i zobaczyć co się dzieje w środku, bo Ernestine mówi, że Kenji jest w pokoju. Dziękuję za oglądanie, za komentarze, za subskrypcje, za lajki, ale mam brudne okulary. Za podbijanie i widzimy się za 2 dni prawdopodobnie. No chyba, że jak zwykle wbijecie 200 lajków pod filmem, to kolejny film po prostu będzie szybciej. Na razie.